Barbakan, Brama Floriańska czy sama ulica Floriańska są wizytówkami Krakowa. Przy tej ulicy znajdował się dom Jana Matejki czy działał kabaret Zielony Balonik. Idąc w kierunku krakowskiego rynku koniecznie należy przystanąć, aby podziwiać imponującą kolekcję Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ponoć każdy zna się na leczeniu, ale naprawdę warto przyjrzeć się, jak wyglądał ten proces w dawnych wiekach. Jakie są najcenniejsze elementy kolekcji Muzeum Farmacji? Od kiedy kobiety mogły studiować medycynę czy farmację? To tylko część z pytań, na które odpowie dzisiejszy ekspert. Dr Agnieszka Rzepiela, dyrektor Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, doktor nauk farmaceutycznych w zakresie historii farmacji, adiunkt w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na kierunkach farmacja, analityka medyczna i kosmetologia. Do głównych obszarów zainteresowań naukowych należą dawne piśmiennictwo medyczno-farmaceutyczne, historia leków, biografie farmaceutów i lekarzy, historia balneologii, muzealnictwo farmaceutyczne. Jakie są początki gromadzenia kolekcji, które obecnie znajdują się w Muzeum Farmacji? Pomysł utworzenia Muzeum Farmacji w Polsce idea utworzenia takiego muzeum sięga końca XIX wieku. Do II wojny światowej powstało w Polsce kilka kolekcji, które oczywiście na skutek zniszczeń wojennych nie przetrwały w całości i powrócono do tego pomysłu zaraz po zakończeniu wojny, a więc w 1946 roku, kiedy to przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie utworzone zostało Muzeum Farmacji. Od samego początku muzeum to miało charakter ogólnopolski, mimo że mieściło się w Krakowie. Natomiast łączy ono ideę pokazywania zawodu aptekarskiego i jednocześnie jest to Muzeum Historii Nauki, a więc historii farmacji. W obrębie uniwersytetu, a ściślej mówiąc w Wydziale Farmaceutycznym muzeum funkcjonuje od roku 1961. Wówczas była to Akademia Medyczna imienia Mikołaja Kopernika, obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast eksponaty, które stanowią zbiory naszego muzeum, w większości są to darowizny środowiska aptekarskiego, szeroko pojętego, zarówno akademickiego, jak i zawodowego. A skoro pani dyrektor wspomniała o eksponatach, jakie są najcenniejsze elementy kolekcji zgromadzonej w tym muzeum? Przede wszystkim należy powiedzieć, że nasza kolekcja, nasze zbiory są bardzo zróżnicowane. To są zarówno bardzo cenne i piękne meble apteczne w różnych stylach, które są prezentowane na jednym z pięter, ponieważ muzeum mieści się na 5 kondygnacjach zabytkowej krakowskiej kamienicy. Są to także kurioza farmaceutyczne, czyli surowce lecznicze, leki dawniej używane, ale także bardzo cenna, jedna z najcenniejszych tego typu kolekcji w Europie, kolekcja naczyń ceramicznych, podarowana muzeum w latach 70. przez polskiego farmaceutę Mateusza Grabowskiego, właściciela bardzo renomowanej apteki w Londynie i Galerii Sztuki. Te naczynia ceramiczne w różnych kształtach, różnie dekorowane, mając na myśli kształty, mówię o albarellach, czyli słojach aptecznych, wazach, wykonane w znanych, bardzo słynnych manufakturach, takich jak Faenza czy Savona. Są wykonane z majoliki, są wykonane z fajansu holenderskiego, brytyjskiego. Ta kolekcja obejmuje 83 naczynia i jest rzeczywiście bardzo cennym zabytkiem.
Czytałem też, że w tej kolekcji są pewne unikatowe naczynia w kształcie na przykład monstrancji. Skąd one pochodzą? Ściślej mówiąc, naczynia te nie należą do tej konkretnej kolekcji, należą do zbioru naczyń aptecznych, które również w różnych formach, w różnych kolorach są eksponowane. Te naczynia rzeczywiście mają kształt monstrancji, pochodzą z apteki Bonifratrów. Jest to rzeczywiście wyjątkowy kształt. One były przeznaczone do przechowywania olejków do namaszczania. Czyli unikatowa kolekcja, ale chciałem także zapytać, od kiedy kobiety mogły studiować farmację? Przecież przez wieki wybitnie ograniczano im dostęp do studiów. To prawda, kwestia kształcenia uniwersyteckiego, kształcenia kobiet, to jest połowa XIX wieku w Europie, a właściwie druga połowa na paryskiej Sorbonie już od lat 60. XIX wieku. Mogły kobiety studiować w Szwajcarii nieco później, natomiast pierwsze studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego, i tak się właśnie składa, że były to studentki farmacji, pojawiły się w roku akademickim 1894 na 95. Były to trzy panie, Jadwiga Sikorska, Stanisława Dowgiało i Janina Kosmowska, które przybyły z zaboru rosyjskiego i zostały przyjęte na uniwersytet, miały rangę tak zwanych hospitantek, czyli mogły uczęszczać na zajęcia za zgodą wykładowców, natomiast bez prawa ubiegania się o dyplom. Taki przywilej uzyskały dopiero po 2 latach. 70 lat wcześniej dwie krakowskie zakonnice, siostry miłosierdzia, czyli siostry Szarytki, Konstancja i Filipina Studzińskie, otrzymały pierwsze, najprawdopodobniej pierwsze na świecie lub też w każdym razie pierwsze w Europie dyplomy potwierdzające ich wyższe wykształcenie. To był rok 1824 i był to absolutnie ewenement. One nie mogły uczęszczać na zajęcia, pobierały prywatne lekcje u jednego z profesorów farmacji, profesora Józefa Sawiczewskiego, i po zdaniu egzaminów otrzymały równo 200 lat temu dyplomy magisterskie, a więc ten rok 2024 jest rokiem podwójnych jubileuszy kobiet na uniwersytecie, chociaż siostry Studzińskie nie były studentkami, a więc 200 lat i 130 lat odpowiednio od pojawienia się kobiet pierwszych jako studentek. Zbiory Muzeum Farmacji zawierają unikatowe przykłady związane z produkcją leków. Do czego służyły te przedmioty? Przede wszystkim do wytwarzania określonych i różnorodnych form leków, a więc w zależności od formy leku używano odpowiednich tak zwanych utensyliów. Oczywiście z apteką najbardziej kojarzy się waga, moździerz. W moździerzach rozcierano, rozdrabniano, proszkowano różne surowce. Były także rozmaite młynki do rozdrabniania, mielenia twardych części surowców, takich jak korzenie czy kłącza. Były także sprzęty, które określamy jako tabletkarki, drażetkarki, pigułnice, z tym, że pigułka to była bardzo dawna postać leku, wymieniana już także w papirusach egipskich. Do wytwarzania takich pigułek właśnie używano narzędzia zwanego pigułnica. Później można było te uformowane pigułki zawierające substancje lecznicze powlekać substancjami, które miały na celu wyeliminowanie przykrego smaku. Tymi substancjami był na przykład czekolada, cukier, ale bywało także srebro lub złoto, i pozłacanie pigułek było taką tradycją aptekarską znaną mniej więcej od XVII wieku. Chodziło tutaj także o wiedzę na temat właściwości leczniczych złota, o jego działanie bakteriobójcze. W tej chwili na przykład współcześnie powraca się, chociażby w kosmetykach są kremy zawierające płatki złota. Jakimi sposobami w dawnych wiekach leczono i z czego jeszcze produkowano leki?
Przede wszystkim surowce, z których wytwarzano leki, pochodziły z 3, jak to kiedyś określano, królestw, 3 obszarów, a więc najliczniejszą grupę stanowiły wegetabilia, czyli leki pochodzenia roślinnego, animalia pochodzenia zwierzęcego i mineralia, czyli minerały i metale. Ta najliczniejsza grupa, czyli zioła lecznicze, była przetwarzana na rozmaite formy leków. Były nalewki, odwary, były sproszkowane zioła, różnego rodzaju z kolei środki pochodzenia, surowce pochodzenia zwierzęcego, jak na przykład już dla nas dziwnie brzmiące karaluchy czy stonogi, na przykład w postaci nalewek o działaniu moczopędnym, czy też różne niezwykłe leki pochodzące także z człowieka, ponieważ czaszka ludzka, z której wytwarzano olej, na przykład na ból głowy destylowano olej, czy też tłuszcz zwierzęcy, żołądek cielęcy, krew byczą czy krew koźlą, to były właśnie te niezwykłe kurioza, które w naszej ekspozycji można oglądać. Natomiast leczenie minerałami sięga starożytności, kiedy to przede wszystkim stosowano je jako leki zewnętrzne, gojące rany, wrzody, ale także na poprawę działania przewodu pokarmowego. Czyli mamy tak minerały, ziołolecznictwo, mamy pigułki, mamy części zwierząt, czyli jak gdyby wachlarz jest dosyć szeroki. Czy w aptekach można było także nabyć modlitwy chroniące przed jakimiś przypadłościami? Może nie stricte modlitwy, chociaż być może mogły być one dołączane do takiego środka zaradczego przeciwko epidemiom, które, jak wiadomo, przynajmniej od XIV wieku, ale także i w starożytności dziesiątkowały ludność Europy. Słynne epidemie w XIV wieku, dżumy, później cholery. To były zagrożenia, które czyhały na człowieka. W związku z tym, oprócz środków na przykład roślinnych, stosowano te niezwykłe, tajemnicze, takie jak róg jednorożca czy bezoar, które miały na celu właśnie odpędzać nie tylko truciznę, ale wszelkie zarazy. Jak również największa osobliwość w historii lekoznawstwa, czyli teriak, Teriacum andromachi, który to lek złożony, czyli kompozytum. Ilość składników niewiarygodna. Tak, waha się w zależności od recepty. Ta pierwotna Andromachosa, lekarza cesarza Nerona, obejmowała prawie 90 składników, zresztą była ułożona wierszem. I teriak, czy też różne leki z udziałem teriaku, jak na przykład nalewka teriakowa, czy zmieszany teriak z winem, bo takie leki również bywały, znakomicie działały. Natomiast wiadomo, że zawsze odwoływano się do sił nadprzyrodzonych, zarówno w starożytności, oczywiście do Asklepiosa, Eskulapa, do Higiei, do Panakei, ale także do świętych, czyli świętego Rocha, świętego Sebastiana i co ciekawe, do takich ochraniaczy przed epidemiami, przed zarazami należały krzyże karawakowe o podwojonej ilości poprzecznych ramion, które niewykluczone, jak współczesne badania to odkryły, być może były nawet sprzedawane w aptekach. To były ślady i praktyki sprzed wieków. Dzisiaj mamy doświadczenie pandemii SARS-CoV. Jakie jeszcze inne były praktyki, kiedy ludzie próbowali ustrzec się zarazy? Takim współczesnym, bardzo interesującym rozwiązaniem, aczkolwiek mówiąc współczesne mam na myśli 100 lat temu, a mianowicie lata 30. XX wieku, kiedy to skonstruowany został przyrząd nazywany samoczynny przyrząd do sterylizacji papieru, zwłaszcza recept, nazywany u nas samoczynnym sterylizatorem do recept, jest bowiem eksponowany jedyny egzemplarz tego wynalazku w naszym muzeum. Samoczynny sterylizator do recept miał na celu zapewnienie aseptycznych warunków pracy w aptece i chodziło po prostu o to, aby drobne ustroje chorobotwórcze, aby rozmaite zarazki zostały zabite poprzez włożenie recepty do otworu znajdującego się w tym sterylizatorze. Wewnątrz były 2 metalowe walce, które rozgrzewały się do temperatury ponad 200 stopni Celsjusza i
aptekarz po przejściu, a cały ten proces trwał około 15 sekund, po przejściu recepty przez te właśnie walce wewnątrz otrzymywał bezpieczną, wyjałowioną. Sterylizator stał w aptece Stanisława Bukowskiego w Warszawie na Marszałkowskiej. Miał patent, był traktowany jako pełnoprawne wyposażenie apteki. Krakowskie kamienice posiadają długą i pasjonującą historię. Były świadkami niecodziennych wydarzeń i mieszkali w nich nietuzinkowi ludzie. W jednym z budynków u wylotu ulicy Grodzkiej już w XV wieku znajdowała się apteka. Dwór królewski zaopatrywał się tutaj w wino, wosk czy przyprawy korzenne, choćby z okazji koronacji Zygmunta III. Lista wybitnych aptekarzy związanych z tym miejscem jest naprawdę długa. A co ważne, jeden z jej właścicieli był spokrewniony z osobą, która przyczyniła się do powstania Muzeum Farmacji. Apteka pod Złotą Głową należy już do historii. Warto podkreślić, jak złożony i skomplikowany był proces powstawania leków w dawnych wiekach. Imponująca kolekcja Muzeum Farmacji przenosi nas w miniony świat medykamentów. Pewne praktyki mogą szokować, a nawet przerażać. Warto jednak o nich pamiętać, gdyż pokazują, jak ogromny postęp nastąpił w zakresie nauk medycznych.